Nikt nie oczekiwał, a Suzuki i tak nam go dostarczy. W dzisiejszym odcinku szybki rzut oka na stosunkowo świeżo ogłoszonego nowego Wistroma 800 bez przydomka DE. Znajdujemy się, kochani, w tym ciekawym okresie w roku, kiedy praktycznie wszyscy sypią jak z rękawa premierami, tudzież odświeżonymi motocyklami, które nadchodzą w przyszłym roku. Nie inaczej jest też z Suzuki, które właśnie pokazuje Wistroma 800 w wersji szosowej. Poza tym w najbliższym czasie możecie się spodziewać sporej ilości pewnie takich filmów prezentujących najciekawsze premiery na 24. Ale mi się zrymowało. Tak czy inaczej, jeśli szukacie takich informacji, pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i zostawić followa na social mediach. A teraz jedziemy z Suzuki. Na początku tego roku miałem okazję pojeździć sobie Wistromem 800 DE, czyli odświeżoną średniej klasy terenówką właśnie od firmy z Hamamatsu. Motocykl zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, zarówno w przypadku jazdy po szutrach, jak i w przypadku jazdy szosowej, na której był bardzo dobry. Zaskakująco dobrze i pewnie prowadził się w szybkich zakrętach. Silnik ma w sobie mnóstwo potencjału i w pewien sposób nie powinno zaskakiwać, że Suzuki postanowiło, że w przyszłym roku pokaże wersję jeszcze bardziej szosową. Pokazując nowego Wistroma na szosę, Suzuki dołącza do trendu i do wielu innych producentów, którzy w ostatnim czasie, mam wrażenie, że pokazują właśnie motocykle w takich dwóch opcjach, czyli dostajemy ten sam motocykl w pakiecie nieco bardziej terenowym, adventure'owym i ten sam motocykl w pakiecie znacznie bardziej szosowym. Jeżeli zatem jesteście zainteresowani średniej klasy motocyklem Adventure, ale jazda w terenie to dla Was maksymalnie okazjonalny dojazd na kemping lub pod domek, to nowe Suzuki może być bardzo ciekawą opcją, bo zapewni na pewno fajne odczucia z jazdy po długich szosowych trasach i będzie kosztowało mniej. Co zostaje, a co się zmienia? Po pierwsze, w 100% identyczne zostaje rama oraz silnik. Rama zarówno z ramą pomocniczą zostaje ta sama co w 800DE, ten sam silnik także będzie znajdował się w środku, czyli rzędowa dwójka od Suzuki. Moim zdaniem bardzo udana platforma, która dowozi 84 konie i 78 Nm momentu obrotowego. W przypadku wersji szosowej dostaniemy w standardzie także Quick Shifter. Wygląd także jest zasadniczo ten sam, choć tutaj kilku detali się dopatrzymy, bo w standardzie dostaniemy wysoką turystyczną szybę, ale za to brak handbarów czy brak sanek z płytą pod silnikiem. Są za to inne szosowe podnóżki dla kierowcy i pasażera, a także nowe schematy kolorów i moim zdaniem najfajniejszy jest ten ciemnozielony. A Wy jak sądzicie? Pod względem elektroniki nowy Wistrom 800 oczywiście też będzie bardzo bazował na tym, co już zobaczyliśmy w tym roku w przypadku wersji DE. Z małym twistem, dlatego że w opcji kontroli trakcji znika tryb G, czyli tryb gravel. Motocykl skonfigurowany dużo bardziej do jazdy szosowej, a zatem uproszczona elektronika. Dzięki temu będziemy mogli też zaoszczędzić troszkę na cenie, o czym powiem na końcu filmu. Elektronika oczywiście będzie miała znany już nam system SERS, czyli cały nowy system Suzuki. Będzie miała wszystkie zaimplementowane dodatkowe udogodnienia, czyli asystent łatwego startu, niskich obrotów, startu pod górę itd. To, co w motocyklu zmieni się najbardziej, to podwozie. Tam najwięcej zmian. Zacznijmy od kół. Zamiast szprychowanych felg dostaniemy felgi odlewane z aluminium. Oprócz tego przednie koło będzie miało 19 cali, czyli mamy tutaj znowu ukłon w kierunku tych adventurowych podróżników, którzy raczej zostają na asfalcie. Zmiany dotykają także układu hamulcowego, bo dalej zostajemy z układem od Nissina, jak to w Suzuki, ale dwutłoczkowe zaciski zamieniają się w tym momencie w montowane radialnie czterotłoczki, co pozwoli ten motocykl zatrzymywać jeszcze pewniej z dużych prędkości. Znowu zmiana bardzo mocno w kierunku tego, co robią inni w przypadku konfigurowania motocykla pod jazdę stricte szosową. Zostajemy także na zawieszeniu Showa, ale jest zmienione w stosunku do wersji DE. Mniejszy skok,
lżejsze zawieszenie, oczywiście regulowane. W tym przypadku będzie miało skok o długości 150 mm i konfigurację, a jakże, znacznie bardziej drogową. Powinno to poprawić prowadzenie w szybkich zakrętach, a także troszeczkę zniwelować na przykład potencjalne nurkowanie motocykla przy hamowaniu. Drogowe przeznaczenie nadchodzącego Wistroma zdradzają także takie niewielkie zmiany w ergonomii. Mamy zatem inną kierownicę, która jest obniżona, jest przesunięta nieco do przodu. Podnóżki kierowcy są przesunięte do góry i do tyłu, co w widoczny i odczuwalny sposób na pewno wpłynie na pozycję, jaką będziemy zajmować na tym motocyklu i tą pozycję przeniesie troszeczkę akcent z takiego typowego adventure'owego siedzenia wyprostowanym, troszeczkę w stronę pozycji bardziej standardowej, jak w motocyklach stricte szosowych. Dołóżmy do tego fakt, że motocykl będzie miał mniejszy o 35 mm prześwit i niższą kanapę i okazuje się, że być może cały pakiet będzie też znacznie bardziej przyjazny dla ludzi o niższym wzroście, którzy chcą pewniej sięgać do ziemi. Czy nowy Wistrom 800 ma szansę odnieść sukces? Myślę, że tak, szczególnie jeśli zobaczymy na cenę, bo oprócz kilku kilogramów mniej w porównaniu do wersji DE udało się też zmniejszyć cyferki, które stoją gdzieś tam na końcu na fakturze i nowy Wistrom 800 w wersji drogowej ma być wyceniony na 48 900 zł, czyli bardzo dobrze. Jest to aż 6 000 mniej od wersji terenowej, czyli wersji DE, no i możecie już go zamawiać. Jak zawsze jestem mega ciekaw Waszych opinii, czy czekacie na ten motocykl, czy według Was ktokolwiek na niego czeka i czy Suzuki powinno go pokazać, a może powinni go pokazać już w tym roku, na początku tego roku, zamiast czekać jeszcze cały okrągły rok. Komentarze są jak zawsze Wasze, a ja widzę się z Wami już niebawem w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się, cześć!